The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? Słyszysz The Washington Post, myślisz afera Watergate. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Myślisz Watergate? Od razu do głowy przychodzą obrazy ustępującego z urzędu niesławnego Richarda Nixona i amerykańskiej porażki w Wietnamie. Temat niepokojów przełomu lat 60. i 70. wciąż pozostaje żywy w świadomości Amerykanów. Tym bardziej, że aktualne nastroje w USA są bardzo podobne do tych sprzed pół wieku. Steven Spielberg postanowił więc sięgnąć po historię z tamtego okresu, aby przyjrzeć się współczesności. Czwarta władza to niemalże prequel pamiętnych wszystkich ludzi prezydenta, który traktował bezpośrednio o publikacjach prasowych ujawniających aferę Watergate. W najnowszym filmie Spielberg cofa się w czasie o kilkanaście miesięcy od tamtych wydarzeń. The Washington Post jest w rozsypce, pełniąc funkcję lokalnego dziennika zmarginalizowanego przez ogólnokrajowego Timesa. Właścicielka gazety, Katharine Graham, Meryl Streep, stara się zapewnić bezpieczny byt rodzinnej firmie, lawirując między potencjalnymi udziałowcami. W tym samym czasie Times poprzez publikację tajnych dokumentów Pentagonu rozpętuje pierwszą potyczkę mediów z rządem. Papiery ostatecznie trafiają także na biurko naczelnego Washington Post, Bena Bradley, Tom Hanks. Bohaterowie muszą zdecydować, czy zaryzykować i włączyć się do morderczej walki o wolność prasy. Walki, która może oznaczać koniec całej gazety i ich dotychczas dość spokojnego życia. Spielberg, jak to on, tka z tej historii dość prosty, aczkolwiek bardzo precyzyjny, świetnie zrealizowany i całkiem emocjonujący dramat. Największą zaletą filmu jest jednak wyciągnięcie tych dawnych kontekstów i dopasowanie ich do teraźniejszości. Interesująco prezentuje się choćby motyw osobistych koneksji pracowników gazety, które stawiają ich przed moralnym dylematem. Publikować informacje, które zniszczą ich przyjaciół, czy też przemilczeć niewygodne doniesienia i w ten sposób sprzeniewierzyć się idei własnej pracy. Przed takim problemem staje Katharine, której zgoda na artykuł zrujnuje karierę Roberta McNamary, wieloletniego sekretarza obrony USA, którego zna i szanuje od lat. Myślałem, że już tego nie powiem, ale to właśnie Meryl Streep w roli Graham niesie na swoich barkach cały film. Po latach kolejnych niezasłużonych nominacji za nadekspresyjne, dość jednowymiarowe role, aktorka w końcu wraca w odsłonie znacznie bardziej stonowanej, balansującej na granicy ogromnych niepewności i zaangażowania w sprawę. Bohaterka Streep musiała przejąć pieczę nad gazetą po osobistej tragedii, samobójczej śmierci męża. I o ile szyk i elegancja pomagają jej w dyskusjach na szczycie, o tyle w kierowaniu samym dziennikiem brakuje jej pewności siebie. Wykazuje się ogromną płochliwością i skrępowaniem. Aktorka dostarcza więc wreszcie zniuansowany, wielowymiarowy portret postaci, zdecydowanie godny Oscarowej nominacji. Równie godny nominacji do Oscara jest także sam film Spielberga, który może jest zabójczo prosty, ale w tym wszystkim pozostaje również bardzo wymowny.